Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku zobaczycie recenzję mieszadła do zapraw i klejów firmy Ruby. Dokładny model to jest Ruby Mix N Plus 9 Professional. Mieszadło jest o mocy 1800 W, bezpośrednio do niego możemy wkręcać mieszadła z gwintem M14. Jeżeli założymy taką przejściówkę, która znajduje się w zestawie, możemy zakładać mieszadła na szybko złączkę. Mieszadło znajduje się w solidnej walizce i teraz zobaczmy, co jest w środku. W środku mamy skręcane mieszadło o średnicy 140 mm. Z tym urządzeniem można pracować z mieszadłami o średnicy od 80 do 160 mm średnicy. Jest ono składane z kilku części, dlatego mieści się w tej walizce. Aby sprawnie montować mieszadła na silniku do mieszadła, w zestawie są dwa klucze płaskie. Dodatkowo jest przejściówka z gwintem M14 na szybki montaż mieszadła, czyli możemy szybko wymieniać różnego rodzaju końcówki mieszające, dzięki czemu możemy mieszać klej, zaprawy gipsowe, zaprawy tynkarskie, farby i innego typu substancje, które potrzebują być wymieszane. Producent dostarcza też komplet szczotek, więc gdy stare szczotki się zużyją w urządzeniu, można je wymienić i nadal pracować urządzeniem. Przed przystąpieniem do pracy z tym urządzeniem trzeba zapoznać się z instrukcją obsługi i zastosować się do wszystkich wytycznych, szczególnie odnośnie bezpieczeństwa użytkowania. Jeżeli chodzi o mieszadło, no to trzeba je złożyć i to jest dość duże mieszadło. Średnica to jest 140 mm. Ja dokupiłem sobie do tego urządzenia dwa mieszadła dodatkowe, jedno ze średnicą mieszadła 100 mm i drugie mieszadło do zapraw gipsowych. Tak jak widzicie, one się różnią między sobą. Dlaczego wziąłem to mniejsze mieszadło? Ponieważ będę mieszał zaprawy takie dość gęste. Dlatego wolę to robić mieszadłem o średnicy 100 mm. To na pewno wydłuży żywot tego urządzenia i dodatkowo będą mniejsze siły działały na pojemnik, w których będę mieszał, i na dłonie. Wtedy człowiek się mniej męczy i łatwiej jest właśnie rozmieszać takie gęste wylewki cementowe. Na korpusie mieszadła znajdują się dwa uchwyty. Można stabilnie chwycić mieszadło w dwie ręce. Po prawej stronie mamy wyjście jak gdyby kabla zasilającego i tutaj trzeba uważać, żeby ten kabel nie wkręcił się nam w mieszadło. Mieszadło posiada dwa biegi. Na pierwszym biegu możemy uzyskać obroty od 0 do 450 obrotów na minutę, na drugim biegu od 0 do 780 obrotów na minutę. Jeśli chodzi właśnie o takie elektronarzędzia, które potrafią rozpędzać się od 0 do jakiejś tam prędkości, no to warto jest używać tych mieszadeł w tej znamionowej prędkości, na przykład 450 na pierwszym biegu albo na dwójce 780. I teraz dlatego o tym wspominam, ponieważ niektórzy trzymają ten guzik w połowie. Jeżeli chodzi o chłodzenie stojanu i wirnika silnika, jest zbyt mały przepływ powietrza i ten silnik może się przegrzać. Dlatego jak używacie tego typu sprzętu, na przykład z bardzo gęstą zaprawą, no to dobrze jest po wolnym takim rozpędzeniu końcówki mieszadła przejść na te obroty na przykład 450 na pierwszym biegu albo 780 na drugim biegu. Chodzi o to, żeby przepływ powietrza przez ten silnik i chłodzenie było duże. Podczas używania tego mieszadła musicie zaopatrzyć się w odpowiedni strój ochronny, okulary ochronne, żeby jakiś beton wam nie wpadł do oka, rękawice ochronne, ochronniki słuchu, żeby nie uszkodzić słuchu. Dobrze też, żeby żadne tam elementy luźno zwisające z ubrania nie wkręciły się wam w to mieszadło. Mieszadło po odłączeniu zasilania jeszcze wykonuje kilka ruchów, dlatego trzeba na to zwrócić uwagę. Więcej na temat użytkowania tego urządzenia znajdziecie w instrukcji obsługi. I teraz wam powiem, dlaczego właśnie zaopatrzyłem się w takie urządzenie o tak dużej mocy. Żeby wymieszać większe ilości zaprawy cementowej, no to trzeba posiadać albo betoniarkę, albo porządne mieszadło. Ja stwierdziłem, że betoniarka jest dość duża i bym musiał zaraz po robocie ją albo oddać, albo odsprzedać. Dlatego stwierdziłem, że taka walizeczka w garażu nie będzie przeszkadzać, a w razie czego będę miał czym wymieszać zaprawę w przyszłych projektach, które zapewne zobaczycie na YouTubie. Jeżeli chodzi o wymieszanie tam, nie wiem, 5
3-4 worków jakiegoś kleju do płytek, no to można to zrobić wiertarką, natomiast gdy macie już do wymieszania jakąś wylewkę, no to nie ma czasu na to, żeby męczyć się wiertarką, tylko trzeba użyć porządnego mieszadła. Maksymalna pojemność zbiornika, w którym można mieszać tego typu mieszadłem, to jest 80 litrów. Jeżeli chodzi o mnie, no to zaopatrzyłem się w pojemnik, do którego mogę wrzucić naraz jeden 25-kilogramowy worek jakiegoś kleju czy zaprawy i wymieszać go przy pomocy tego mieszadła. Jeżeli bym miał większy pojemnik, to ciężko to już dźwigać, 25 kg też dużo waży, ponieważ zasypiemy 25 kg suchego betonu czy tam tynku, dolejemy jeszcze wody plus waga wiaderka i robi się 30 kg, a to już dla kręgosłupa nie jest najlepsze. Czyli moim zdaniem 25 kg worek na raz, no to jest optymalnie. Jeżeli chodzi o mnie, no to tego mieszadła używałem do wymieszania zaprawy ZW330, do otynkowania łazienki i kuchni. No i tutaj muszę powiedzieć, to już było 40 worków 25-kilowych. Dodatkowo miałem też do wymieszania wylewkę nad odgrzewaniem podłogowym w łazience i tam też było około 36 worków zaprawy Postar 20. Żeby na mieszadle nie zbierał się beton, dobrze jest mieć obok wiaderko z wodą, do którego wkładamy końcówkę mieszadła po wymieszaniu danej zaprawy i wtedy mamy, można powiedzieć, cały czas czystą tą końcówkę. Tego mieszadła użyłem też do wymieszania kleju gipsowego, na które kleiłem do ściany płyty karton gips, dlatego można powiedzieć, że to mieszadło już przeszło chrzest bojowy. Jeżeli chodzi o mnie, no to nie chcę już mieszać wiertarką, ponieważ w dwóch rękach o wiele łatwiej jest utrzymać takie mieszadło i o wiele łatwiej się nim pracuje. To tyle w tym filmiku. Jeśli się podobało, no to udostępniajcie ten film i zasubujcie kanał. W innych filmach zobaczycie, jak używam tego sprzętu podczas tynkowania, robienia wylewki czy klejenia płyt kartonowo-gipsowych. Cześć!